Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym spotkaniu na żywo z projektu Cyrkon, który jest finansowany przez miasto Lublin w ramach projektu Link do Kultury. Dzisiaj porozmawiamy o pedagogice cyrku w edukacji i kulturze. Ja się nazywam Dominika Knap. Na co dzień zajmuję się pedagogiką cyrku i pracuję tą metodą właśnie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także seniorami. Prowadzę grupy warsztatowe, ale także projektowe czy grupy stałe. Moimi gośćmi są dzisiaj dr Katarzyna Dąbrowska-Żmuda, która również wykorzystuje metodę pedagogiki cyrku, głównie w edukacji wczesnoszkolnej, oraz Paweł Królik, który działa w Szczecinie w Fundacji Antygrawitacja oraz w cyrku Zodiak, gdzie właśnie także prowadzi zajęcia cyrkowe. Witajcie. Dzisiaj chciałabym właśnie opowiedzieć o tym, czym ta pedagogika cyrku jest, ale właśnie w kontekście kultury, bo można kulturę bardzo różnie pojmować i także właśnie cyrk wykorzystywać w różnych aspektach, ale także w edukacji, jak to dokładnie wygląda, ponieważ pedagogikę cyrku możemy wykorzystywać w pedagogice kultury, w edukacji kulturalnej czy właśnie międzykulturowej, ale także w resocjalizacji czy integracji społecznej. Chciałam właśnie zapytać Ciebie, Katarzyno, jakie są Twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę pedagogiką cyrku właśnie z dziećmi? Jak dokładnie wyglądają zajęcia, które prowadzisz, bo one są w szkole, ale jednak nie na takich zajęciach przedmiotowych. Nie, pracuję w szkole w Świetlicy. Tam prowadzę zajęcia z elementami pedagogiki cyrku. To są zajęcia, które prowadzę na co dzień. Oprócz tego prowadzę szkolną grupę cyrkową, gdzie już jakby przekrój wiekowy wykracza poza edukację wczesnoszkolną. Sama praca tą metodą, zapytałaś o doświadczenia, tak? Głównie o doświadczenia w tym aspekcie nas interesują. Ja, kiedy przyszłam do szkoły, zostałam rzucona niemal na głęboką wodę, dlatego że miejsca tam, cyrk w tej szkole rozwijała Monika Kalinowska, która też już była doświadczonym pedagogiem cyrku na tamtym etapie. Ja niemal musiałam wskoczyć w jej buty i bardzo cieszę się, że to nastąpiło w miarę właśnie w taki sposób niemal rzucenia mnie na głęboką wodę, ale rzucenia mi takiego koła ratunkowego w postaci dzieci, które już jakiś czas tą metodą pracowały właśnie z Moniką. Sama metoda, no, szczególnie w tych czasach, kiedy bardzo dużo programów, projektów i zadań kierowanych do dzieci ma na celu jakby ułatwienie im dostępu do osiągnięcia satysfakcji, do osiągnięcia sukcesów. I w przypadku właśnie takiego postępowania ta pedagogika cyrku, czy nauka żonglowania, nauka posługiwania się rekwizytami cyrkowymi dostarcza im też trochę frustracji, z którą się muszą zmierzyć, z którą w jakiś sposób starają się walczyć na różne sposoby, ale w trakcie tej, no nazwijmy to walki, w trakcie tego procesu mają szansę dzieciaki odkrywać właśnie swoje zasoby i te emocjonalne, i te społeczne, bo właśnie w takich sytuacjach najczęściej okazuje się, że mogą liczyć też na wsparcie swoich kolegów czy koleżanek i pomoc też w opanowaniu nowych technik i pomoc w okiełznaniu jakichś negatywnych emocji. To są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl, kiedy myślę właśnie o tej edukacji wczesnoszkolnej i tym, jak sama pedagogika cyrku wpływa bezpośrednio na rozwój tych dzieciaków no, w tej przestrzeni świetlicy szkolnej. Dziękuję Ci bardzo, Katy. Już mi się pojawiło sporo pytań, ale chciałabym jeszcze właśnie, żeby
Paweł opowiedział o tym, jak to u Ciebie, Pawle, wygląda, ponieważ u Ciebie jednak praca z cyrkiem jest w tym czasie dodatkowym, tak to nazwijmy, w tym czasie pozaszkolnym, gdzie także macie różne działania, nie tylko pedagogiczne, ale także bardziej artystyczne. Tak, myślę, że tak. W tej chwili jest tak, że duża część naszej pracy to są zajęcia takie pozalekcyjne, czyli jakby tworzymy grupy, które popołudniami do nas przychodzą. One też mocno się sprofilowały na głównie akrobatykę powietrzną w ostatnim czasie. I myślę, że akurat w tym obszarze i w tych grupach trudno też jakoś mówić o takim mocnym aspekcie pedagogicznym albo pracy wychowawczej, bo to są no, dosyć specyficzne zajęcia, mocno jednak bardziej idące w kierunku rekreacji i takiego rozwoju właśnie sportowego czy ruchowego, na tyle, na ile oczywiście można właśnie z dziećmi, które raz w tygodniu się z nami spotykają, pracować. A takiej pracy pedagogicznej najwięcej mamy w projektach, które robimy w wakacje albo w projektach, które robimy w ferie. Wtedy organizujemy półkolonie i obozy wakacyjne i to są takie najbardziej intensywne działania, kiedy rzeczywiście ta praca przekłada się też na takie aspekty rozwojowo-wychowawcze, bo wtedy mamy bardzo intensywny czas, możemy w różny sposób i też nie tylko przez cyrk, ale też przez bycie z dzieciakami i przez jakąś pracę dookoła tego pracować z nimi. A Paweł, w Waszych grupach w jakim wieku są uczestnicy? No w tych grupach zajęć pozalekcyjnych, które teraz prowadzimy, mamy dzieci od w sumie od 4 roku życia, no tak do 13-14 lat mniej więcej. To dosyć zróżnicowana grupa pod względem wieku. Tak, no i oczywiście jakby w zależności od wieku, one są gdzieś tam pogrupowane wiekowo, wiadomo, że nie w takim rozstrzale i też w zależności od wieku trochę inna jest ta metoda pracy, inny zakres, inna forma. W innych miejscach stawiamy nacisk na te rzeczy, które są ważne, na których się skupiamy, prawda? Mhm. A czy Wy, Paweł, macie jakąś swoją własną przestrzeń, z którą możecie korzystać? Szczególnie jeżeli chodzi o te rekwizyty z akrobatyki powietrznej, to korzystacie z jakiejś przestrzeni, rozumiem, takich dużych hal, gdzie macie po prostu warunki do podwieszeń? Do tego mamy takie przeciętne warunki, w tym znaczeniu, że jakby w zakresie pracy z dziećmi i takich warsztatów to są one ok, bo mamy tam lekko ponad 4 metry wysokości. To nie jest nasza przestrzeń, to jest miejsce, w którym się tak już dosyć mocno zadomowiliśmy i pracujemy tam od 6 lat chyba, albo 5. Na co dzień jakby to jest klub sportowy, taki klub fitnessowy, który zajmuje się też jakby, też jest siłownia w tym miejscu, są sale do tańca, do squasha i my w jednej z tych sal jakby już stworzyliśmy taką małą przestrzeń, która jest też pod nas przystosowana, przygotowaliśmy odpowiednie haki na suficie, na których możemy się bezpiecznie wieszać, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale nie jest to nasze miejsce, jest to miejsce, które nadal jakby wynajmujemy na godzinę. Nie? A jak to właśnie, Katarzyna, wygląda u Ciebie w szkole? Bo wiadomo, że jesteś ograniczona właśnie jeżeli chodzi o po prostu przestrzeń, a także rekwizyty. Czy tutaj na przestrzeni lat to też się jakoś rozwinęło? Bo jednak szkoła numer 29 w Lublinie, szkoła podstawowa, no jednak jest znana z tego, że właśnie ten cyrk jest już tam dawno i dzieci mają te zajęcia cyrkowe. Myślę, że całe zaplecze związane z rekwizytami rozwijało się właśnie od momentu, kiedy Monika postanowiła pracować w szkole tą metodą. Ja jakby przychodząc do pracy te 7-6 lat temu, zastałam już pewną sytuację. Ją udało się rozwijać dzięki umiejętnościom rodziców, którzy na przykład potrafili ręcznie wykonać pewne rekwizyty. Była mama, która uszyła nam około 100 piłeczek i wypełniła, bo po prostu znalazła instrukcję DIY w internecie i nas nią obdarowała, bo jej córka też miała różne problemy, takie, z którymi łatwiej było jej sobie radzić po dołączeniu do grupy cyrkowej. W ramach jakiejś takiej wymiany
podziękowania obdarowała nas nimi. Dużym też takim patronem samej grupy cyrkowej w szkole był Mirek Urban, który prowadząc sklep położony niedaleko szkoły i czasami był w stanie nam tutaj pewne rzeczy sprzedać po trochę niższych stawkach, czy niemal czasem wręcz obdarować nas tym sprzętem. W trakcie, kiedy grupy zaczęły funkcjonować coraz lepiej, pojawiały się też w tej przestrzeni kulturalnej miasta, na przykład podczas występów podczas warietę Fundacji Sztukmistrze, czy w jakichś takich osiedlowych imprez typu Dzień Sąsiada, też jakby poszerzała się możliwość wykorzystania budżetu szkolnego do rozwijania tego zaplecza rekwizytowego. Jeżeli chodzi o przestrzeń, no tutaj mamy bardzo różnie z tą przestrzenią. Kiedy tylko się da w sezonie tym jesienno-zimowym, może wczesnowiosennym nawet, korzystamy z sali gimnastycznej, kiedy jest ona wolna, w innych momentach jakby też wykorzystujemy korytarze czy puste sale, w zależności od tego jeszcze z kim ćwiczymy. Ja na co dzień mam swoją ograniczoną salę cyrkową, ograniczoną przestrzenią, ale bardzo do nauki żonglowania, do tych podstaw jest ona wystarczającą salą, wystarczającą przestrzenią. Problem się zaczyna pojawiać wtedy, kiedy dzieciaki już zaczynają rozwijać te swoje umiejętności i potrzebują dużo więcej miejsca. No, tak wygląda to w tym sezonie jesienno-zimowo-wczesnowiosennym. Ja jestem pod wrażeniem pana tłumacza, który moje słowotwórstwo tutaj jest w stanie wymigać pięknie. A w momencie, kiedy już nadchodzi późniejsza wiosna i lato, mamy, no jakby przyroda nam daje nieograniczony dostęp do przestrzeni. Wtedy też możemy skorzystać na przykład z taśm, z różnych ekwilibrystycznych ćwiczeń. W międzyczasie pojawił się komentarz od pani Pauliny Janickiej, że właśnie pedagogika cyrku jest bardzo ciekawym tematem na zajęcia świetlicowe i trochę próbowała tą metodę wykorzystać. Tylko nie ma kursów z podstaw pedagogiki cyrku, a wszystkiego nie da się nauczyć tak przez internet. To przy tej okazji może powiedzcie, co wy doradzacie właśnie osobom, które by chciały taką metodę wdrążyć w swoje działania, w ogóle poznać pedagogikę cyrku. Może wy właśnie zaczęliście w taki sposób, to też polecacie taką drogę obrać. To ja mogę zacząć, jeżeli możecie, jeżeli pozwolicie. Moja przygoda zaczęła się od tego, że sama trenowałam pod wpływem męża i częstszych wizyt w sali gimnastycznej, kiedy on trenował, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to środowisko lubelskie, Paweł powie też o innym, ale jeżeli chodzi o to lubelskie środowisko, pojawia się coraz więcej kursów związanych z pedagogiką cyrku. Jeżeli do takich kursów nie udaje się dotrzeć, to ja zapraszam do kontaktu ze mną, czy przez sekretariat szkolny, czy po prostu przez bezpośrednią wiadomość. Myślę, że możemy doprowadzić też do wymiany pewnych doświadczeń, czy nawet poprowadzić na zasadzie współpracy wzajemnej zainteresowanych nauczycieli czy rodziców pewne otwarte warsztaty. Myślę, że sama idea warta jest rozwijania i sama metoda też jest dość wdzięczną metodą do pracy, jeśli się właśnie wdroży samą metodę, bo na to też trzeba trochę czasu. Myślę, że jest to gra warta świeczki, także ja ze swojej strony zapraszam do kontaktu w tej materii, a myślę, że sama prowadząca może też powiedzieć coś na temat szkoleń. Ja mogę powiedzieć tyle, że
właśnie też te materiały, które teraz publikujemy z Fundacją Inside Out właśnie w ramach projektu miasta, mają na celu także przybliżenie tej metody i mam nadzieję, że dzięki temu więcej osób po prostu się dowie o pedagogice cyrku i będzie chciało ją wykorzystywać w swoich działaniach. Rzeczywiście jest problem kursów, bo nie ma stale organizowanych szkoleń takich w Polsce. Jednak 2 lata temu powstała Fundacja Sieć Pedagogiki Cyrku, w której również jestem razem z Pawłem. I właśnie ta organizacja ma na celu również prowadzenie szkoleń. W tamtym roku odbyło się takie szkolenie w Warszawie. No obecnie ze względu na sytuację po prostu w naszym kraju takie szkolenie stacjonarnie nie może się odbyć, ale mogę zapowiedzieć, że są plany, żeby były takie też działania online, dzięki którym będzie można się po prostu dowiedzieć więcej. Ja sama uczyłam się głównie poprzez praktykę, bo jestem właśnie z Lublina i tutaj w Fundacji Sztuk Mistrza bardzo dużo się nauczyłam. Też również dzięki Katarzynie i innym osobom, z którymi po prostu prowadziłam zajęcia i uczyłam się moim zdaniem w ten najlepszy sposób, czyli po prostu poprzez działanie. W internecie można także znaleźć dużo materiałów. Ja zachęcam także do publikacji naukowych. Jest między innymi ciekawa książka Cyrk w świecie widowisk, która jest bezpłatnie dostępna w internecie w formie PDF-u na stronie Warsztatów Kultury w Lublinie. I tam również jest właśnie zagadnienie pedagogiki cyrku poruszane. Jest również artykuł Katarzyny, więc zachęcam, żeby również tam zerknąć. Paweł, a powiedz, jak właśnie u Ciebie wyglądała ta edukacja, jak w ogóle poznałeś pedagogikę cyrku, bo jednak nie jest to właśnie popularna metoda w Polsce. No właśnie to jest chyba tak, że jest coraz bardziej popularna, na szczęście. I ja mam tak, że pamiętam, ja poznałem pedagogikę cyrku w ten sposób, że byłem na projekcie wolontariatu europejskiego w Berlinie, w cyrku takim dziecięco-młodzieżowym Kabuwacji. To jest jeden z największych chyba takich cyrków dziecięcych, młodzieżowych w Europie. No i tam jakby najwięcej się nauczyłem, najwięcej zobaczyłem, najwięcej poznałem w praktyce, ucząc też dzieci. Miałem to szczęście, że pojechałem, specjalnie wybrałem Berlin, specjalnie wybrałem Niemcy, więc pojechałem jakby też z jakimś już startem językowym i dosyć szybko mogłem dużo z tego czerpać i dużo z tego wziąć dla siebie. No i wtedy sobie też powiedziałem, że po prostu wrócę do Szczecina i będę robił to samo. I tak, wtedy rzeczywiście było tak, że jak szukałem czegokolwiek o cyrku w Polsce, to tego praktycznie nie było. Nie były pojedyncze jakieś takie wydarzenia, chociaż jak się potem zaczęło w to wdrażać i wgryzać, to się okazało, że już wtedy tak naprawdę takich działań pedagogiki cyrku całkiem sporo było w Polsce. Dużo było ośrodków, szczególnie ośrodek w Brodnicy, który i tam Ewa Dębek, która jedną była z prekursorów tego działania. Oni już wtedy tworzyli kursy pedagogiki cyrku, a to jest kwestia tam, nie wiem, to jest 15 lat temu chyba, 13 lat temu, to ten czas, o których mówię. I wtedy już było tak, że do Brodnicy na festiwal młodzieżowych, dziecięcych grup cyrkowych przyjeżdżało kilkanaście grup cyrkowych z okolicy, czyli tam w tym obszarze już wtedy kilkanaście albo więcej ośrodków prowadziło jakieś działania z pedagogiki cyrku. Ja myślę, że to jest tak, że no teraz są te kursy, jest ich coraz więcej, są trochę nieskoordynowane, trochę takie, że każdy, kto już to robi i chce się podzielić, albo dużo osób chce się tym dzielić, więc tworzy jakieś swoje pomysły. Rzeczywiście, tak jak tutaj Dominika wspomniała, od 2 lat udało się nam założyć fundację Sieć Pedagogiki Cyrku. Naszym celem między innymi jest spróbować jakoś te działania trochę skoordynować, może w jakiś sposób scentralizować i też nadać im jakąś taką formę bardziej, czy jakby bardziej sformalizować to wydarzenie, żeby też kursy miały taką wartość trochę większą niż jakiś tam kurs zrobiony gdzieś w Polsce, ale rzeczywiście ich jeszcze trochę brakuje, chociaż są. Warto śledzić profil pedagogiki cyrku, sieci pedagogiki cyrku, bo na pewno się informacje będą pojawiały.
Ja sam osobiście mam w Szczecinie osobę, która ze mną współpracuje od lat już i razem ze mną prowadzi zajęcia, a co jest bardzo fajne w tym, i zaczynała ze mną, znaczy ja ją uczyłem, jak miała lat 13 i była w pierwszej grupie, którą stworzyłem, a teraz już ma lat 20 parę i jest trenerem razem ze mną w naszym cyrku i ona jest po kursie organizowanym przez Fundację Miasto Projekt 2 lata temu i uważam, że to był bardzo fajny kurs i dużo jej dał i widać po tym, że dużo z niego wyniosła, a jednocześnie też myślę sobie, że to jest trochę tak z tą pracą metodami cyrkowymi, że z jednej strony chcemy i potrzebujemy rekwizytów, one są dla nas jakimś, jakby brak ich jest jakimś ograniczeniem, albo czujemy, że to nam przeszkadza, bo nie do końca możemy się rozwinąć. Trochę jest tak, jak o tej przestrzeni mówimy, że ona jest potrzebna, że chcemy, żeby było wysoko, bo musimy czymś rzucać i tak jest na pewno, ale jednocześnie myślę sobie, że też cyrk jako forma pracy dla dzieciaków niekoniecznie musi jednoznacznie wiązać się z nauką technik i z opanowaniem rekwizytów. Jakby to jest taka rzecz oczywista i ważna i trudno jakby zupełnie bez tego, ale można też dużo wyciągnąć i dać z takiej cyrkowej pracy, nie skupiając się bardzo na tym, w sensie, że jakby można to trochę obchodzić, bo są też takie rzeczy w cyrku, które są cyrkowe i też dużo dają w pracy, a jednocześnie można je robić bez niczego, praktycznie bez niczego, bo chociażby elementy klaunady nie wymagają ani żadnej przestrzeni, ani żadnych specjalnych rekwizytów, czy akrobatyka też tak naprawdę poza jakimś bezpieczeństwem i materacami albo trawą pozwala już pewne rzeczy budować, a jednocześnie te takie wychowawczo-pedagogiczne aspekty pracy dla dzieciaków naprawdę wyciągnąć, nie? No myślę, że teraz wyszło nam tutaj sporo problemów, z którymi się pedagogika cyrku w Polsce spotyka, czyli właśnie trochę brak tej struktury, że nie ma tej formalizacji, jeżeli chodzi o szkolenia, bo tak naprawdę nie ma w Polsce zawodu pedagoga cyrku. Możemy tak siebie nazywać, dlatego że właśnie pracujemy tą metodą, czy prowadzimy warsztaty cyrkowe, ale tak naprawdę z wykształcenia nikt nie jest pedagogiem cyrku w Polsce, prawda? Tutaj też się w komentarzach właśnie pojawiło pytanie, jeżeli chodzi o rekwizyty, że to też może być ograniczenie, bo jednak takie rekwizyty są dużym wydatkiem czasem dla placówki. Czy macie może jakieś propozycje, co właśnie można zrobić, jeżeli ktoś by chciał zacząć pracować tą metodą pedagogiki cyrku i wprowadzić ją w jakieś swoje działania? Tak jak ty, Katarzyna, powiedziałaś też, że można zaangażować rodziców, tak? Że na przykład możemy te piłeczki zrobić sami, nie musimy od razu kupować. Tak, no w naszym przypadku, w przypadku mojej szkoły, tutaj rodzice byli bardzo dużą pomocą do rozwinięcia samego zaplecza, dlatego że niektóre sprzęty w ogóle ufundowała Rada Rodziców, która widząc pewne szanse w samych tych działaniach cyrkowych, jakby wspomagała naszą pracę czy wychowawczą, pedagogiczną właśnie tego rodzaju prezentami. Myślę, że warto też szukać różnego rodzaju działań projektowych, z których można by było sfinansować zakup takiego sprzętu. No, dochodzą jeszcze te kwestie sprzętu wykonywanego samodzielnie. Myślę, że tutaj zarówno chusteczki, jak i piłeczki, jakby sprzęt na rozruch, to są sprzęty, które da się wykonać samodzielnie. Kwestia hula hoopów też nie jest bardzo wykraczająca poza taki zwykły budżet szkolny. To jest już coś, z czym można zacząć na pewno. W trakcie może właśnie rozwijać to na takiej zasadzie, na jakiej było to rozwijane w mojej szkole.
Na pewno w kwestii edukacji tutaj nie spada na takie działania deszcz monet z danych a priori po prostu z góry. Trzeba gdzieś tam zawalczyć, ale myślę, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby gdzieś naciągnąć te budżety, czy w jakiś sposób znaleźć finansowanie dla tego sprzętu. Myślę, że to też można właśnie budować małymi krokami, jak nie wiem, zaczniemy od chusteczek, dzieciom to się też spodoba, czy grupie, jest pozytywny odbiór, to wtedy rzeczywiście warto zrobić większą inwestycję, żeby to rozwijać. A właśnie jak chcemy kogoś przekonać do tego, żeby tą pedagogikę cyrku wykorzystać, jak nie wiem, chcielibyście właśnie pozyskać jakiegoś partnera do wspólnych działań i powiedzieć o tym, dlaczego warto tą pedagogikę cyrku wykorzystać w swoich działaniach, czy właśnie kulturalnych, czy edukacyjnych. Pawle, może ty masz propozycję? To jest i trudne, i łatwe pytanie dla mnie, znaczy, bo myślę, że to, co mi najwięcej, jakby dla mnie największą wartością w pracy i w tym, co robię, jest chyba to, że na co dzień po prostu widzę realne efekty i widzę duży zapał wielu osób, które zapraszam do warsztatów, dzieciaków i małych, i dużych. Widzę ich ogromne zaangażowanie. Dostrzegam to, że one na co dzień mogą się zmierzyć z tym, że próbują rzeczy trudnych, że zderzają się z takim poczuciem, ale to jest niemożliwe, i na każdym etapie pracy mogą odkryć, że to jest jednak dla nich dostępne. Co więcej, jakby ja zawsze mówię, że praca w cyrku, na przykład przy żonglowaniu, czy przy opanowaniu jakiegokolwiek innego rekwizytu, to jest takie pasmo wiecznych sukcesów, że na każdym etapie działania, w którym byśmy nie byli, możemy sobie jeszcze wyżej postawić poprzeczkę i do tego sukcesu dążyć i go osiągnąć. I co więcej, jeżeli cofniemy się odrobinę tylko wstecz, to możemy sobie łatwo zauważyć i powiedzieć, że chwilę temu, nie wiem, tydzień, 2 lata temu, mówiliśmy o tym, co teraz robimy, że to jest nie do osiągnięcia, to jest niemożliwe, bo każdy z nas, jak weźmie tak na start 5 piłek do ręki i będzie chciał nimi żonglować, to popatrzy na swoje ręce i powie, no to Paweł, coś zaczęło zacinać, nie słyszymy cię dobrze. Jakieś problemy techniczne? teraz jakby Paweł, nie słyszymy cię dobrze, zacina. Dobrze, my spróbujemy to w trakcie rozwiązać, a jakbyś mogła ty, Katarzyna, odpowiedzieć w trakcie na... Jasne. Jakby w momencie, kiedy zapytałaś o to, jak przekonać innych do samej pedagogiki cyrku, to powstało u mnie, w mojej głowie pytanie, po co kogoś przekonywać? Myślę, że pod tym względem cyrk może być, z jednej strony jest na wszystkich otwarty, ale nie jest dla wszystkich. I ja zatrzymam się na tej myśli, bo już widzę, że Paweł tutaj dołączył i może dokończyć swoją wypowiedź, bo nie wszystko było słychać, Pawle. Jesteśmy? Nie wiem, czy Paweł nas słyszy. Okej, dobra, to ja kontynuuję jakby... O. Paweł, jeżeli jest u ciebie... mi czasami przerywa sieć po prostu, przepraszam. Okej, dobra. Możesz dokończyć swoją wcześniejszą wypowiedź, bo nie wszystko byliśmy w stanie usłyszeć.
Dobrze, u Pawła dalej jest problem chyba z połączeniem. Możliwe, że to kwestia pogody. Mhm. Dobra, to ja kontynuuję. Właśnie, nie wiem, ja nie widzę do końca potrzeby przekonywania innych, dlatego że jakby cyrk jest w stanie obronić się sam. Pracując z dziećmi, widać ich zaangażowanie, nie wszystkich oczywiście, bo jakby dzieci też mają swoje predyspozycje, swoje preferencje, więc może nie wszystkie tak bardzo chętnie wkraczają w sam świat cyrku, ale widząc też swoje wzajemne zaangażowanie, widząc różnego rodzaju plusy, jakie wynikają z czy nauki posługiwania się tymi sprzętami, jak chociażby sama kwestia tego, że ja potrafię coś, czego jeszcze ktoś inny nie potrafi. To jest w pracy z dziećmi, to też jest pewnego rodzaju motywacja do tego, żeby sięgnąć po same rekwizyty. Rozmawiając z rodzicami dzieci, na przykład, które dołączyły do grupy cyrkowej, spełniły pewnego rodzaju kryteria i dołączyły do grupy, zaczęły budować tę grupę cyrkową. Wynikało, że nieraz sama okazja do występu w grupie na przykład była niesamowitą szansą na przełamywanie własnej niepewności, własnego wycofania się. Właśnie sama kwestia tego bycia w grupie. Cyrk nie dzieje się w próżni. Jakby nie jesteśmy, oczywiście, że jesteśmy w stanie nauczyć się pewnych rzeczy z internetu, oglądając filmiki na YouTubie, ale no, trzeba być też świadomym tego, że bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo technik powstało właśnie dlatego, że pracowało się we współpracy, dlatego, że zobaczyło się pewną anomalię na przykład i zaczęło się ją rozwijać i dzieciaki bardzo szybko to podłapują, bardzo szybko wchodzą w takie kreatywne działania, nie do końca związane z samym odtwarzaniem moich ruchów. I tu jeszcze kolejna ciekawa rzecz jest taka, że nie wiem zresztą jak twoje doświadczenia, ale moje są takie, że te dzieci są w stanie szybciej nauczyć się różnych technik i posługiwania się różnymi rekwizytami od siebie nawzajem niż ode mnie. One jakby, no już jakby na innych falach pracują, innym rodzajem komunikacji się posługują i wiem, że coś, mimo już kilku ładnych lat doświadczeń związanych z pracą warsztatową, coś, co mnie wydawałoby się bardzo jasne i coś, co tłumaczę w bardzo precyzyjny, w bardzo taki konkretny sposób, nie przemawia do nich jak jakieś szturchnięcie w ramię i powiedzenie, nie rób tego tak, tylko zrób to tak i jak to się odbije od tego, to zobaczysz, że może że wtedy ci wyjdzie. Chociażby sam pomysł tego, żeby żonglować przy ścianie, na który ja nie wpadłam, a dzieciaki sobie to i widzę, że sam pomysł rozwija się z klasy na klasę niemal i już w tym momencie dzieci, które uczestniczyły ze sobą razem w zajęciach cyrkowych, które pochodzą z różnych klas i są w różnym wieku, same sprzedają sobie pewne sposoby na nauczenie się pewnych rzeczy. To jest niesamowite, jak płynnie zachodzą procesy komunikacyjne wtedy w grupie, jak dużo emocji w sobie odkrywają dzieci, które, tak jak wcześniej już mówiłam, walczą z tą frustracją, z bardzo nieprzyjemnym doznaniem, jakby całym pakunkiem negatywnych emocji związanych z tym, że nie udaje im się czegoś opanować i jakby później satysfakcja wynikająca z opanowania danej umiejętności jest współmierna, o ile nawet nie wyższa niż te stany frustracji, których dziecko doświadczało. To jest niesamowite obserwować te zmiany. Myślę, że widzą to zarówno inni nauczyciele, jak i rodzice, już nie wspominając o samych dzieciach, które w momencie, kiedy zaczynają wkraczać w ten świat, raczej to nie jest raczej tak, że one same rezygnują, tylko raczej już intensyfikują te doznania cyrkowe. To właśnie o tym powiedziałaś, Katarzyna, że na takich zajęciach cyrkowych jest bardzo dużo procesów i tych grupowych, i tych właśnie w jednostce, które można obserwować. I ja sama czasem bardzo lubię właśnie wycofać się trochę z pracy
i być bardziej w roli obserwatora, jak czasem właśnie jakaś osoba trochę przejmie tą rolę dowodzącą i właśnie stawia się trochę w roli nauczyciela, bo na przykład szybciej załapała jakąś umiejętność, jakiś konkretny trik i chce się tą wiedzą podzielić. Właśnie proponuje to, co u niej zadziałało i chce nauczyć tego po prostu resztę grupy. Więc to też jest bardzo wnoszące moim zdaniem. Tak, a jeszcze co ja zauważam pewną różnicę, jak pozwoli sobie prowadzący na wycofanie się, wtedy można obserwować, bo jeżeli dziecko nauczy się jakiegoś triku, to ono przychodzi się pochwalić mnie. W momencie, kiedy ja mam przyjmuję dominującą rolę osoby prowadzącej, ale kiedy pozwoli im się na budowanie tej grupowych pewnych zależności i budowania samej grupy, wtedy oni dzielą się radością z opanowania pewnej techniki, z opanowania nauki, posługiwania się danym rekwizytem. To jest bardzo duża różnica dla mnie w odbiorze. Właśnie to, kiedy przychodzą do mnie i mnie się chwalą, ale z innymi potrafią się tym dzielić. Dzielić się tak samo radością z opanowania danej umiejętności, jak i samą umiejętnością, tak? Tym procesem, w jaki sposób do tego doszły. To jest niesamowite. No właśnie ta kwestia pokazywania swoich umiejętności dla mnie jest czasem trochę kwestią sporną, bo ja osobiście nie lubię robić prezentacji z grupą, jeżeli to jest coś narzuconego, jeżeli to wynika właśnie od uczestników, to jak najbardziej, wtedy też inaczej praca nad pokazem wygląda. A jakie są właśnie Wasze doświadczenia? Bo wiem, Pawle, że Wy też prowadzicie właśnie w Fundacji i w Cyrku Zodiak działania artystyczne. Czy młodzież w nich również bierze udział? Jak wygląda ich zaangażowanie? Co, no, ja trochę mam tak, że bardzo, bardzo łączę i widzę dużą wartość z też takiego elementu, że elementem cyrku i nauki cyrku jest też prezentacja. I to widzę, że to daje dzieciakom bardzo dużo radości i satysfakcji. My mamy tak, że kiedy realizujemy na przykład program półkolonii, czyli mamy grupę zazwyczaj około 20 do 30 dzieciaków, która przychodzi do nas na 5 dni, to zazwyczaj chcemy zakończyć taki występ, czy taką półkolonię występem i owszem, staramy się jakby dowiedzieć od dzieciaków, czy one chcą i jakby też w tym występie biorą udział wszyscy ci, którzy chcą, ci, którzy nie chcą, nie muszą i prawdę powiedziawszy praktyka czy doświadczenie pokazuje, że to jest 100%, że jakby zawsze chcą i zawsze się angażują w ten występ. I praca nad tym też daje im dużo satysfakcji, dużo radości i też ich jakoś motywuje w pewien sposób, a też jakby dla mnie stawianie, i oczywiście jakby nikt od nich nie oczekuje wysokiego poziomu artystycznego albo ogromnych umiejętności, zresztą nie na tym opieramy też te pokazy czy te występy po 5 dniach pracy, zupełnie jakby na czymś innym się one budują, ale ja czuję, że to jest też taki bardzo istotny element, z którego dużo oni mogą sobie wyciągnąć i my dużo dostajemy od nich, bo to jest taka akumulacja jakiejś intensywnej pracy, która bardzo się intensyfikuje w ten ostatni dzień i przy tym pokazie i tam jest dużo radości, dużo emocji, dużo napięcia i zderzenie się, spotkanie się z tymi emocjami, z tym wszystkim jest dla dzieciaków bardzo budujące i bardzo wartościowe i no jakby jest to też zawsze niepowtarzalne wydarzenie, bo to jest rzecz, która się nigdy więcej nie powtarza, więc ona też ma taką pewną unikatową wartość przez to. No, ja mam tutaj lekko chyba odmienne zdanie. Mówię lekko, dlatego że kwestia prezentacji, owszem, jak najbardziej, ale tylko przy zachowaniu tej reguły dobrowolności. Jakby pedagogika cyrku jest u nas wciąż
nie jest osobną dziedziną, jest rozpatrywana jako element pedagogiki zabawy, a tam jedną z tych głównych zasad związanych z prowadzeniem zajęć tego typu jest zasada dobrowolności. Myślę, że wszyscy znamy takie osoby, które trenują, ale nie są zainteresowane pokazywaniem swoich umiejętności. Robią to tylko po to, żeby siebie rozwijać, żeby w jakiś sposób przełamywać własne granice, stawiać sobie własne cele i osiągać je, poszukując kolejnych. I takie same doświadczenia mam w pracy z dziećmi. Nie wszystkie dzieci, mimo rewelacyjnych umiejętności, mimo rozwijania się pod tym względem cyrkowym bardzo szybkiego, nie chce brać udziału w występach. U mnie jest to równoznaczne z tym, że jeżeli nie chce, pozostaje mi to szanować. Myślę, że pojawia się kwestia tej jakby motywacji dla prezentacji. Czy motywacją jest to, żebyśmy my jako dorośli, na przykład w pracy z dziećmi, pokazali, że jednak coś robiliśmy i czegoś nauczyliśmy te dzieci, czy motywacją jest odpowiedzenie na potrzebę dziecka związaną z tym, że ono chce zaprezentować to, co wypracowało. I to jest ta reguła, która wydaje mi się powinna przyświecać samym warsztatom, prowadzeniu zajęć i wdrażaniu prezentacji, czy prezentowania samych umiejętności. Dzięki. No, mi osobiście właśnie bliższe jest to podejście Katarzyny do występów, ale też można dzieci zaangażować w tą prezentację w inny sposób, tak? Mogą nie występować stricte z grupą czy indywidualnie, ale pomóc przy samej organizacji pokazu, nie wiem, być odpowiedzialne za muzykę na przykład, albo pomóc w tworzeniu dekoracji. To też jest taki element zaangażowania w ten proces, który może być bardzo istotny, a jednak dalej jest się z grupą, tak? Nie jest się odsuniętym od tego wszystkiego. Chciałabym jeszcze właśnie pociągnąć temat, ile jest tej pedagogiki w pedagogice cyrku, bo jednak dużo skupiliśmy się na samej nauce umiejętności, a te rekwizyty nie są właśnie zawsze tak ważne. Tutaj też się pojawiło to, jak istotna jest zabawa i kwestia tego procesu w ogóle uczenia się, tego systemu małych kroków. Ale co jeszcze jest właśnie istotne pod takim kątem edukacji i pedagogiki? Wywołasz którejś z nas, czy mamy się sami tutaj? No już się Katarzyna sama wywołałaś. Sama wywołałam. No. Wiesz co, wydaje mi się, że jakby wracając do tematu samych warsztatów, kursów z zakresu pedagogiki cyrku, z tego, co ja miałam okazję w niektórych partycypować, czy też po prostu przejrzeć program szkoleń, myślę, że o pewnej wartości samego kursu czy szkolenia świadczy też przestrzeń oddana samej pedagogice, bo uczenie umiejętności cyrkowych samych w sobie nie jest już pedagogiką cyrku. Pedagogika jednak sięga do tych procesów grupowych, do tego rozwoju osobowego w trakcie wdrażania jakby działań cyrkowych. Mówi o tym zwiększaniu kompetencji poznawczych i komunikacyjnych, i społecznych, emocjonalnych. Porusza bardzo duży zakres tych wszystkich rzeczy, które zachodzą w dziecku, w młodzieży czy osobach dorosłych w zetknięciu się z cyrkiem, z prowadzącym, z grupą, z umiejętnościami. I często wydaje mi się, że właśnie brakuje tej pedagogiki w pedagogice cyrku, a jest to nierozerwalny element nauczania tego, czy sam prowadzący jest kompetentny pod względem regulowania emocji, odpowiadania na potrzeby dziecka, na jego zniechęcenie, na to, jak funkcjonuje w grupie, na to, co się dzieje w samej grupie, na milion innych zagadnień, które pojawiają się w samym procesie. I często ta pedagogika jest traktowana po macoszemu,
moim zdaniem, z racji też swojego wykształcenia kierunkowego i moich zainteresowań, bardzo niesłusznie. Paweł, masz jakąś opinię, którą chcesz podzielić? To znaczy, tak, ja myślę, że znaczy trochę się zgadzam, ale nawet bardzo się zgadzam z tym, co powiedziała Katarzyna, że tak jest. I myślę, że to też wynika z dwóch rzeczy. Jedna jest taka właśnie, że zazwyczaj do działań cyrku mam umiejętności, to jest fajne, to chcę się tym podzielić i jakby z tym idę do ludzi, więc jakby zazwyczaj albo najczęściej jest tak, że jakby ten projekt cyrkowy, to działanie cyrkowe zaczyna się od tego, że jakby myślimy o tym właśnie w takim obszarze, będziemy się uczyć żonglować, nie? Nie zaczyna się od problemu wychowawczego czy pedagogicznego, tylko zaczyna się od jakby potrzeby dzielenia się umiejętnościami. A drugi aspekt jest taki, że to też jest tak, że żeby w tej pracy z metodami cyrkowymi była duża przestrzeń na działania pedagogiczne i wychowawcze, to też musi być dosyć specyficzny projekt, w sensie, że jakby on musi dawać na to przestrzeń, dawać na to możliwości. Dlatego na przykład jak na samym początku opowiadałem o działaniach, no to jak mówiłem o tym, że mam zajęcia pozalekcyjne, popołudniowe, to ja tam nie widzę jakby dużej przestrzeni na taką pracę, nie? To jest oczywiście tak, że to jest jacy ludzie idą do tych dzieci i jak z nimi rozmawiają, jak z nimi pracują i można to zrobić na bardzo różny sposób no i wielu rzeczy na przykład by mnie trenerzy pracowali z dzieciakami, u mnie nie ma, nawet na tych zajęciach nie ma sportu, nie ma nastawienia na rywalizację, nie ma oczekiwań, nie ma takich sytuacji, że ktoś komuś mówi, jesteś za słaby i musisz przejść do innej grupy, bo my tutaj musimy osiągnąć wyniki. No ale to nadal nie jest projekt pedagogiki. Więcej tej pedagogiki na przykład widzę w takim tygodniowym projekcie warsztatowym, gdzie mam przestrzeń na to, żeby być z młodzieżą i być z dzieciakami nie tylko przy procesie uczenia się, ale my tam jesteśmy jakby w pewnej grupie, zachodzi dużo więcej relacji i cyrk jest tylko jakimś takim środkiem do tego, żeby też poruszyć wszystkie inne aspekty, nie? Żeby dać sobie szansę na budowanie grupy, na nauczenie się komunikacji, na radzenie sobie z tymi problemami. Wchodzą w trudne sytuacje, bo są długo ze sobą, są w jakichś takich aspektach, jakby relacjach konfliktowych, z którymi możemy pracować i tam jest na to przestrzeń, nie? I cyrk jest tylko jakimś takim środkiem do tego, żeby to robić, więc ten projekt jakby daje na to szansę, więc to też jest jakby to, nie? Że trzeba mieć przestrzeń w działaniu na to, żeby to nie była tylko nauka techniki, ale żeby to była też praca pedagogiczna. Ja myślę, Pawle, że tutaj też warto wspomnieć o tym, o tej pedagogice cyrku w takim myśleniu dwutorowym, tak, jako metodzie, ale też jako temacie szkoleń. Czyli kwestia, to o czym mówisz, jakby nie każda forma zajęć stwarza bezpośrednią przestrzeń do tego, żeby jakby wprowadzać bardzo dużo działań wychowawczych czy związanych z pracą w grupie. Niemniej jednak każda nasza praca z drugim człowiekiem nosi znamiona pewnego rodzaju wpływów, wymiany doświadczeń, wchodzenia w relacje. I pod tym kątem, dlaczego się wcześniej odwołałam do tych kursów, które wydaje mi się, że te kursy kierowane do trenerów przecież, bo nie do samych uczestników, tylko do trenerów, im więcej zachowują tej pedagogiki czy też psychologii, tym lepiej są w stanie przygotować trenera, który nie zawsze musi pochodzić ze środowiska pedagogicznego, to nie zawsze musi być nauczyciel, tak? To znamy różne osoby, które interesują się cyrkiem, pochodzą one z różnych środowisk, z różnych grup, nie zawsze muszą mieć bezpośredni kontakt z pedagogiką, jednak zajmują się tym cyrkiem, wchodzą w przestrzeń warsztatową. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli też pewność, my jako osoby, które się postrzegają jako pedagodzy cyrku, czy jako osoby, które pracują taką metodą, żebyśmy mieli pewność, że te osoby też wiedzą,
jak zrozumieć dziecko w tych działaniach, dziecko czy młodzież, czy osobę starszą. Bo no, niestety byłam też świadkiem takich reakcji, gdzie dziecko we frustracji mówiło, że nie uda mu się i rzucało piłkami czy tam sprzętem i trener mu mówił, no jeżeli uważasz, że ci się nie uda, to ci się pewnie nie uda, to weź sobie coś innego. Jakby to, jak osoba dorosła zareaguje w danej sytuacji na dany problem, niezależnie od tego, czy same spotkania są powtarzalne czy incydentalne, też w jakiś sposób pewne wyobrażenia w osiąganiu tych umiejętności i wyobrażenia dotyczące samego cyrku kreuje. No, to jakby tak. No, tutaj właśnie też może być różnica z No tym, tak. jak się nazywamy, tak? Czy uważamy się za trenera cyrkowego i stawiamy na to, że uczymy jakichś konkretnych umiejętności, albo jesteśmy nastawieni, nie wiem, na jakąś prezentację, czy nawet konkurs, jakiś przegląd artystyczny, czy jesteśmy jednak bardziej nastawieni na te procesy grupowe i jednak jest to jakaś wydłużona praca, bo tak jak powiedział Paweł, no, na jednych warsztatach za dużo nie jesteśmy w stanie zdziałać. Możemy pokazać trochę, czym ten cyrk... Moja teza jest taka, że jednak można pokazać kwestię opanowania tego, w jaki sposób działa dziecko, w jaki sposób ono operuje, nawet w tych incydentalnych, jednorazowych warsztatach może świadczyć o zrozumieniu samego problemu przez trenera. Dlatego można myśleć o tej takiej pracy ciągłej, w której jakby no jest większe pole to pedagogiczne, tak, do rozwinięcia, ale nie można zapominać o tym, że jednak no, praca z dzieckiem to praca z dzieckiem i wymagałaby ona pewnej znajomości, chociaż próby zrozumienia samej specyfiki pracy, która wiąże się z takim jej podmiotem, a nie innym. No, wykształcenie czy jakakolwiek wiedza pedagogiczna na pewno może pomóc w pracy czy z dziećmi, czy w ogóle z drugim człowiekiem, żeby po prostu być bardziej empatycznym i wiedzieć, jak pewne procesy też zachodzą i jak się coś dzieje, jak można też informacje na przykład przekazać, tak, w odpowiedni sposób, odpowiednio też do stylu uczenia się danej osoby, co też jest istotne i właśnie na tych jednych zajęciach może już to być widoczne. Pawle, chciałeś coś chyba dodać w trakcie? Tak, znaczy ja chciałem tylko powiedzieć, że ja się jakby zgadzam z tym w pełni. Inaczej wyraziłem myśl, ale oczywiście jest tak, że jakby niezależnie od... Ja trochę miałem chyba inną myśl chciałem przekazać. Absolutnie jest tak, że niezależnie od tego, czy mamy grupę, z którą pracujemy przez 5 lat, czy mamy jedno spotkanie z dziećmi gdzieś na jakimś festynie, to spotkanie jest spotkaniem z dziećmi i to jakby wszędzie tam możemy przekazać pewne wartości i dać impulsy do tego, żeby cyrk rozwijał jak najbardziej, nie? To jakby to jest oczywiste. Bardziej chyba mi chodziło o to, że rzeczywiście zgadzam się z tym i trochę jest tak, że jakby dużo jest działań cyrkowych, które wynikają z chęci, jakby z tego, że poznaliśmy te metody i wiemy, że one dla nas są intensywne i one nas mocno rozwijają, chcemy się nimi dzielić, ale rzeczywiście jakby brakuje w tym tego, że jakby to jest po prostu dzielenie się umiejętnościami, nie? Że jakby brakuje tego backgroundu, tego kontekstu takiego metodyczno-pedagogicznego, bo po prostu wiele osób, które zajmuje się pedagogiką cyrku, to nie są pedagodzy, nie? Albo tylko to są pasjonaci cyrku, którzy chcą się tym dzielić, nie? I jakby... Ciekawe bardzo, że jednak... To też jest bardzo ciekawe, że jednak to nie są same osoby, które jakby mogłyby być ukierunkowane na samorozwój, tylko w tej dziedzinie cyrkowej jest wciąż bardzo dużo osób, które często nie mają w ogóle nic wspólnego z nauczaniem, z jakimś samorozwojem. I mówię o tym w bardzo pozytywny sposób, że spotykając na różnego rodzaju konwencjach, festiwalach, spotyka się ludzi, którzy są astrofizykami, lekarzami, byli prawnikami i nagle okazało się, że w tym cyrku odnaleźli zupełnie inną jakość, zupełnie inną
realizacja jakby, czy odpowiedź na swoje potrzeby i właśnie z tej potrzeby dzielenia się tym odkryciem wchodzą na drogę trenerską czy warsztatową, edukacyjną. To jest też niesamowite w samym cyrku. Tak, ja też mam właśnie podobne odczucie, jak czasem widzę, jak to cyrk łączy. Właśnie, że osoby też z różnych dziedzin gdzieś się tutaj spotykają i chcą przekazywać tą wiedzę dalej, jakby tą swoją pasję. To też jest bardzo wzmacniające. Jeżeli ktoś z naszych widzów ma pytania, to proszę pisać w komentarzach, bo niedługo będziemy kończyć nasze spotkanie, więc jak najbardziej jeszcze jest na to chwila. A ja właśnie mam jeszcze pytanie o taką edukację międzykulturową, bo oboje macie doświadczenia. Wiem, że ty właśnie, Paweł, organizujesz też takie wyjazdy, projekty, gdzie jest młodzież z Polski i z zagranicy, która właśnie razem pracuje metodami cyrkowymi. Jak to wygląda właśnie na takich działaniach, gdzie te osoby się wcześniej nie znają, a łączy je pasja? No myślę, że to jest tak jak z wieloma podobnymi sytuacjami, kiedy właśnie językiem komunikacji jest jakaś pasja, która nas łączy. I znaczy tym podstawowym językiem, nie? Bo często ja w tej chwili rzeczywiście wróciłem do takich działań i zacząłem polsko-niemieckie, ale to też dosyć specyficzne, bo te ostatnie, które zrobiliśmy, to były raczej warsztaty dla osób już takich młodych dorosłych, powiedziałbym, czyli takiej bardzo starszej młodzieży, ale mam ze swojego jakiegoś tam starszych doświadczeń, miałem takie przygody, gdzie byłem na warsztatach, czy sam organizowałem wymiany międzynarodowe no i to zawsze było bardzo intensywne i fajne doświadczenie, bo wtedy ten cyrk na przykład staje się pewnym poziomem, jakby platformą komunikacji, nie? Że język jest nie taki ważny i okazuje się, że jakby pasja jest motorem do tego, żeby się komunikować, żeby ze sobą rozmawiać, żeby się od siebie nawzajem uczyć. Bardzo ciekawym jest zawsze to, że jakby młodzi ludzie widzą, że jakby też robią to samo, nie? I tak samo mocno w tym są, ale spotkanie z innymi kulturami jest zawsze odkrywcze, nie? I zawsze takie daje nam nowe perspektywy i nowe spojrzenie na wiele rzeczy. Katarzyna. Zgadzam się i to bardzo. I uważam, że cyrk właśnie daje niesamowitą przestrzeń do tego, żeby dzielić i łączyć właściwie łączyć zamiast dzielić, tak? Bo faktycznie tą drogą komunikacji jest posiadanie pewnych umiejętności lub posiadanie potrzeby posiadania pewnych umiejętności. I tak jak wcześniej już czy wspominaliśmy, cyrk nie dzieje się w próżni. Cyrk zawsze dzieje się wspólnie z innymi ludźmi. W ten sposób się rozwija poprzez popełnianie błędów, poprzez odkrywanie szansy w tych błędach, poprzez komunikację, poprzez wspólną naukę, poprzez wspólne bycie. I tą drogą komunikacji jest właśnie cyrk. Nie jest ważne, kto skąd pochodzi, są w pewnym momencie ważne po prostu jego umiejętności, czy też droga, jaką ktoś podejmuje, by tymi umiejętnościami się dzielić. Język międzynarodowy, ja myślę, że jakby mam taki postulat swój wewnętrzny, że cyrku w ogóle powinno być wszędzie więcej i osobiście odbieram to jako bardzo niefajne określenie, jeżeli ktoś mówi, że gdzieś, że w naszym kraju już się dzieją cyrki, bo cyrk jest bardzo dobrze zorganizowaną i dającą pole do rozwijania swoich umiejętności przestrzenią, jakby należy postulować tutaj zaprzestanie używania tego sformułowania w sensie negatywnym. O tak. Prawda? Zgadzacie się? No ja mam taką historię w kontekście komunikacji językiem cyrku. Jak byłem właśnie w Kabuwacji, tam jednym
z prowadzących zajęcia, jednym z trenerów był Jurgen. Był to no wtedy 60-70-letni trener i on, jakby byłem z nim też w sytuacji, kiedy byliśmy na wymianach, a fantastycznie pracował z młodzieżą, miał do niej ogromną otwartość i taką, nie wiem, był takim dziadkiem dla wszystkich, takim cudownym człowiekiem, z którym się chciało współpracować, ale co jest ciekawe, on nie mówił w żadnym, że tak powiem, nowożytnym międzynarodowym języku, poza niemieckim i rosyjskim. I na tych wymianach dzieciaki nie miały, czy młodzież nie miała jak się z nim skomunikować, a jednocześnie on prowadził dla nich warsztaty, na trapezie pracował z dzieciakami i on jakby umiał się z nimi dogadać, chociaż język kompletnie jakby nie był używany, bo to było niemożliwe, jakby oni, no, dzieciaki nie mówiły po niemiecku, on nie mówił w żadnym języku i on wtedy pokazywał im filmy na kasetach VHS, żeby im wytłumaczyć, co chce z nimi zrobić i naprawdę potrafił się z nimi dogadać, bo rozmawiali językiem ciała, pokazywaniem i robili naprawdę bardzo trudne rzeczy, które wymagały, jakby się na to spojrzało z boku, to powiedziałoby się, to jest niemożliwe, żeby dogadać się i zapewnić sobie takich rzeczy, nie? A oni to dawali radę, bo jakby pasja była tą komunikacją, nie? No i wszystko zależy też od motywacji, prawda? Z tego, co mówisz, to pokazuje, jak bardzo motywacja może zmienić podejście do komunikacji i możliwości przekazywania sobie różnych rzeczy, wartości i umiejętności. To naprawdę bardzo fajna historia. Będę z niej kiedyś korzystać, powołując się na ciebie. Pojawiło się pytanie od Kasi Kurowskiej, która też jest fantastyczną działaczką właśnie z Lublina. Pracuje metodą pedagogiki cyrku głównie z przedszkolakami oraz właśnie w edukacji wczesnoszkolnej. I Katarzyna ma pytanie, które myślę, że będzie właśnie fajnym zakończeniem naszego spotkania, ponieważ pyta się o to, co jest najważniejsze w naszej pracy. Według nas, czy generalnie? Według nas. Według nas. Dla mnie najważniejsze są emocje. Emocje? Tak, emocje i jakby obserwuję pewne odchodzenie od wartościowania bycia człowiekiem emocjonalnym i świadomym emocjonalnie, wartościowania tego jako coś pozytywnego, tak? Jesteśmy uczeni przede wszystkim tego, żeby być logiczni, nie okazywać emocji, żeby zachowywać się grzecznie i dla mnie te emocje, te takie prawdziwe emocje, które ujawniają się w tych sytuacjach mojej pracy, te frustracje, te zadowolenia, te jakby osiąganie satysfakcji dla uczniów, dla których na przykład ta satysfakcja nie jest osiągalna w tym świecie przedmiotowym, ich kształcenia przedmiotowego. To jest niesamowite i wydaje mi się, że właśnie rozpoczęcie prowadzenia zajęć tą metodą, gdzie to wszystko się intensyfikuje, daje mi niesamowitą okazję pracowania właśnie z emocjami dzieci, z pracowania z ich świadomością tych emocji i rozwijania. I dla mnie, pierwsze, co mi przyszło na myśl, to właśnie te emocje. Dzięki. Paweł? No to ja oprócz tego, że też bym się podzielił podobną refleksją, to chyba mogę powiedzieć, że dla mnie jakby bardzo ważna jest ogromna satysfakcja, którą bardzo często czuję, widząc to, co mi się udało zrobić i to, czym udało mi się podzielić i to, czym udało mi się jakby zarazić też wiele osób. Często w działaniach jest tak, że jestem we wszystkim i wszystkiego muszę dopilnować i wszystko muszę postawić, ułożyć, przywieźć, wypakować i wielokrotnie już miałem taki moment, kiedy nagle się zatrzymywałem, oglądałem się za siebie dookoła i jakby widziałem ogromną ilość dzieciaków i młodych ludzi, którzy z nimi pracują,
którzy po prostu są szczęśliwi, uśmiechnięci i są w takim bardzo intensywnym działaniu i to zawsze jakby to było dla mnie zawsze bardzo ważne, nie? Taka satysfakcja z poczucia, że że dzielimy się między sobą czymś bardzo dla nas ważnym, nie? I co nam daje dużo satysfakcji. No, dla mnie To jest osobiście to. bardzo istotne jest to, że cyrk jest dla wszystkich, co można właśnie dwojako rozumieć, bo z jednej strony cyrk nie ma dla mnie barier, to znaczy takie zajęcia możemy prowadzić i dla dzieci, już takich maluszków, ale też dla dorosłych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę to są metody pracy, które naprawdę można wykorzystać w bardzo różny sposób, ale także dla wszystkich pod takim kątem potrzeb, tak? Jakby mamy różne potrzeby i oczekiwania, jeżeli chodzi o takie zajęcia, to też to, o czym też mówiliśmy, że w różny sposób się uczymy, a właśnie metody cyrkowe są dla każdego. Jakby tutaj można się nauczyć na różny sposób, nabyć te umiejętności i moim zdaniem to jest bardzo duża wartość takich zajęć. Dobrze, ja Wam wszystkim bardzo dziękuję. Myślę, że spotkanie naprawdę obfitowało w wiele tutaj poglądów, bo nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to też jest bardzo interesujące. Przypomnę, że moimi gośćmi była dzisiaj dr Katarzyna Dąbrowska-Żmuda oraz Paweł Królik. Bardzo się cieszę, że wydarzenie było również tłumaczone na polski język migowy przez Michała Drzeweka, za co też bardzo dziękuję. A wydarzenie było realizowane dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach projektu Link do Kultury. Zapraszam także na kolejne wydarzenia. Jeżeli by się pojawiły jeszcze jakieś pytania, to śmiało można pisać w komentarzach. Będziemy starali się na bieżąco odpisywać i życzymy miłego wieczoru. Dobranoc właściwie już teraz, tak? Dobrego wieczoru. Dzięki wielkie. Fajnie było. Dziękuję.